dobry, to Klub Kuriera TV. Specjalnie dla Państwa za pulpitem siedzą Andrzej Katarzyński i Natalia Pluszyńska. Tradycyjnie rozpoczniemy wywiadem Klubu Kuriera. Dziś jesteśmy w Warszawie, w siedzibie Polskiej Akcji Humanitarnej i mam przyjemność rozmawiać z Alicją i Sabiną. Dziewczyny, to może przybliżymy naszym widzom, czym dokładnie zajmuje się Polska Akcja Humanitarna? Polska Akcja Humanitarna zajmuje się tym, aby pomagać, tak najogólniej rzecz ujmując. Pomagać osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej, typu trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów czy uderzenia fal tsunami. Naszym zadaniem jest pomagać osobom, jakby niezależnie od tego, jakie są wyznania, gdzie na świecie są itd. Jakby generalnie chodzi o to, żeby pomóc człowiekowi. Rozumiem, to w takim razie Sabina, dodasz coś? Tak, z przyjemnością. Powiem o działaniach Polskiej Akcji Humanitarnej z perspektywy szkolnej ławki. Na co dzień współpracuję ze szkołami, koordynuję kampanię Niosę Pomoc. Jest to kampania edukacyjna, która tłumaczy różne zależności na świecie. To w takim razie, skoro Polska Akcja Humanitarna działa nie tylko na terenie naszego kraju, ale również poza granicami, to czym według Was jest taki nowoczesny patriotyzm? Znaczy nowoczesność pojęcia patriotyzm pewnie jest adekwatne dla każdego pokolenia tak samo mocno. Każdy myśli, że najbardziej patriotyczni jesteśmy tu i teraz i najbardziej nowocześni w swoim pojmowaniu patriotyzmu. Mamy to szczęście, że żyjemy w kraju, który jest wolny, który jest otwarty, który ma granice otwarte. Więc nie musimy bronić naszej kultury, języka, tradycji. Więc mamy tę szansę, żeby skupić się na rzeczach szerzej, żeby popatrzeć trochę na to, jak w takim razie nasz kraj wygląda z punktu widzenia drugiego końca świata, jak my wyglądamy, przyrównując się albo też patrząc szerzej na inne społeczeństwa, na innych ludzi, na kultury. Ja na pewno tak powiem najprościej, podróżując po świecie, dotarło do mnie, że bardzo pięknym krajem jest Polska. I nie kochałabym jej tak, nie kochałabym tak polskich Tatr chyba zwłaszcza, gdyby nie to, że zobaczyłam mnóstwo innych gór, jakby to wzmocniło mój patriotyzm, a nie osłabiło. Sabina, chciałabyś coś dodać do tego? Poza doświadczeniem górskim w pełni zgadzam się z Alicją. Mi patriotyzm kojarzy się z 3 wartościami, które również mogą być takimi wartościami uniwersalnymi. Jest to szacunek, otwartość i świadomość. Szacunek do swojego, co łączy się również z świadomością, bo uważam, żeby docenić to, w jakim miejscu, w jakiej sytuacji ekonomicznej, społecznej jesteśmy teraz, nie zrobimy tego bez tego kontekstu historycznego. Otwartość. Nie zamykam się w sobie, w swoim kraju i nie kocham i nie ubóstwiam tylko swojego. Kraj, mam tutaj na myśli społeczność. Nie jesteśmy w stanie i bardzo dobrze uważam zamknąć się za murami w swoich granicach. Rozumiem. Mówiłyście tutaj, że bardzo ważne jest to, aby nie zamykać się tylko na naszym kraju, ale właśnie tak a propos kraju, czym dla Was jest taka mała ojczyzna? Dla mnie chyba małą ojczyzną są takie zaprzyjaźnione miejsca, ale na świecie i w Polsce na równi. To takie miejsca, których czuję się bezpiecznie, których sama siebie poznałam, które sama poznałam i wiem, jak tam się zachowuje. Jednym z takich małych ojczyzn dla mnie w Polsce są Tatry, ale mam też grupy ludzi, których spotykam na przykład gdzieś na świecie, dlatego że poznaliśmy się w różnych częściach świata i a potem znowu się spotykamy gdzieś indziej. Czyli zmienia się wszystko, zmieniają się okoliczności, ale ci ludzie są tacy mi bliscy i mamy gdzieś wspólne wartości, które poznaliśmy. I to też jest taki rodzaj małej ojczyzny. Warszawa dla mnie też jest takim miejscem, gdzie otaczam się ludźmi, bo to trochę też takie, że otaczamy się ludźmi, którzy są do nas podobni. Więc otaczam się ludźmi, którzy nie zawsze się ze mną zgadzają, nie o to chodzi, ale gdzieś w takim rdzeniu jesteśmy do siebie podobni. Jesteśmy ludźmi, którzy patrzą na świat w podobny sposób, podobne wartości są nam bliskie i tak dalej. Więc to jest rodzaj małej ojczyzny. Rozumiem. Sabina, a co dla Ciebie jest małą ojczyzną? Znowu to słowo, które często powtarzam, współzależności, spotkania, kontakty, poznawanie, przyjaźnie, relacja bardzo przypadkowa z osobą pracującą w sklepie, gdzie nasze bytowanie w tym małym miejscu nie kończy się tylko na skasowaniu produktów i zapłaceniu, tylko jest również dzień dobry, do widzenia i życzeniem sobie miłego dnia.
Dobrze, bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Myślę, że dała mi ona bardzo dużo, jak naszym słuchaczom również. Z warszawskiej siedziby Polskiej Akcji Humanitarnej mówiła Martyna Karpusińska. Jak zawsze przygotowaliśmy dla Państwa materiał z ankiet przeprowadzonych wśród łodzian. Dzisiaj pytaliśmy nie o ideę i ich znaczenie, ale o konkretne osoby. Za chwilę dowiedzą się Państwo, których Polaków łodzianie uznali za największych patriotów. No to na pewno będzie Kościuszko, Piłsudski, Roman Dmowski. A mógłbyś rozwinąć, dlaczego uważasz ich za patriotów? Zrobili wiele dla naszego kraju, działali, byli aktywni i to bardzo. Uczynili Polskę tym, czym jest teraz. Nie potrafię. Chciałbym poszukać jakiejś kobiety patriotki, ale też bym nie chciał nikogo skrzywdzić, bo osobiście uważam, że zbyt dużo mamy patriotów płci męskiej, a te kobiety zostały pozapominane. Ale bo nie chciałbym nikogo skrzywdzić, bo to jest takie troszeczkę stawianie niektórych ludzi na pomnikach. Ja myślę, że nie musimy mieć wzorców patriotów, nie musimy mieć wzorca takiego jakiegoś, nie wiem, czy dla kogoś jest to Piłsudski, dla innego Dmowski. Nie. Bardzo trudny wybór, ale myślę, że największym patriotą dla mnie w historii Polski był generał Józef Piłsudski, ponieważ był bardzo charyzmatyczny i dużo u nim się uczyłem na konkurs historyczny, więc bardzo zapadł mi w pamięć. No Karski oczywiście też, ale niech sobie przypomnę Pilecki. Rotmistrz Pilecki. Może być profesor Bartoszewski na przykład. Rozumiem, dziękuję bardzo w takim razie. No tak mi się pierwszy nasuwa Lech Wałęsa. On był bardzo taką postacią, taką ikoną, którą ja zapamiętałam, bo ja jestem z takiego rocznika, gdzie on właśnie tę rewolucję, tą Solidarność przeprowadzał i jakby to mi bardzo utkwiło. Także teraz mi się tak nasunęła ta postać. A jakiś według Pani taki największy polski patriota? Nie wiem, szczerze mówiąc trudno mi powiedzieć. Każdy, kto przejmuje się krajem, jest patriotą i tutaj trudno mówić o największych patriotach. Także można było być patriotą walcząc czynnie, ale można być patriotą przejmując się tym, co jest tu i teraz. Natalio, a co Ty sądzisz o nowoczesnym patriotyzmie? Okazywanie patriotyzmu to bardzo indywidualna sprawa, jednak wydaje mi się, że coś wyciągnę z tego materiału dla siebie. Dzisiaj chcielibyśmy Państwa zapoznać latami 80. XX wieku. Burzliwe lata 80. XX wieku. Dopiero co skończyły się strajki na Pomorzu, a gospodarka PRL-u chyliła się ku upadkowi. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza wprowadziła specjalne kartki, za które można było nabyć mięso. Drastycznie pogarszają się warunki życia w Polsce i wizja głodu motywuje ludzi do wyjścia na ulicę, tworząc tak zwane marsze głodowe. O Marszu Głodowym zorganizowanym w Łodzi opowie nam Aleksandra Florczak. Partia obraduje, rząd rządzi, a naród głoduje. Latem 1981 roku na ulice wielu polskich miast wyszli głodujący Polacy. 23 lipca rząd zdecydował się na podwyższenie cen mięsa oraz ograniczenie przydziału kartek żywnościowych. Właśnie na to Solidarność postanowiła odpowiedzieć organizacjom tzw. marszów głodowych. Jeden z największych marszów odbył się w Łodzi. Rząd za wszelką cenę starał się uciszyć protestujących, mówiąc, że jest już lepiej. Łódzki marsz nie tylko odbił się największym echem w Europie, ale i zaskutkował najbardziej, ponieważ to właśnie do Łodzi przywieziono dodatkowe mięso i to właśnie w Łodzi ludzie najbardziej czuli, że ich zdanie jest ważne. Z Centrum Dialogu mówiła dla Państwa Aleksandra Florczak. W naszym ostatnim materiale znów przeniesiemy Państwa w okres II wojny światowej. Dla Państwa materiał o generale Mariuszu Zaruskim. Witam Państwa bardzo serdecznie z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Dzisiaj chciałabym Państwa zaznajomić z postacią generała Mariusza Zaruskiego, którego możemy nazwać człowiekiem renesansu XX wieku. Był poetą, malarzem i fotografem, marynarzem i podróżnikiem. Był konspiratorem, legionistą i ułanem, a pod koniec swojego życia został adiutantem naczelnym prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Został odznaczony wieloma orderami, m.in. Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari.
Mam nadzieję, że zaznajomiłam i zaciekawiłam Państwa postacią generała Mariusza Zaruskiego. Specjalnie dla Kurier TV mówiła dla Państwa Ewelina Puchniak. Niestety to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Wracamy za tydzień. Jeżeli nie chcą przegapić Państwo następnego odcinka, warto kliknąć przycisk subskrybuj. A z Państwem żegnają się Andrzej Katarzyński, Natalia Pluszyńska. a to był program Klub Kuriera TV.